Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. Dziękuję za wszystkie komentarze, tak jak zawsze. Ale nie ogolony. Ale chyba podjąłem decyzję, na czym jak długo wytrwam, że nie będę się golił. Za lajki, bo nie skończyłem. No i witam nowych subskrybentów. Okres świąt wielkanocnych. Niewiele się dzieje. Na Filipinach w ogóle w Wielkanoc tutaj nie pracują lokalni. Cały tydzień. Jakoś we wtorek mogli przyjść, żeby pomóc, ale że Wielkanoc to nie będą pracowali. No to spoko, w przyszłym tygodniu też będziemy prawdopodobnie jechali znowu do Dumaguete, 40 dni od pogrzebów taty. Także tydzień też bez pracy, no bo jeszcze musi sufit przesnąć. A dzisiaj, korzystając z okazji, jakie dostały psiaki prezenty do pływania, kamizelki. Tulfi też ma i spróbujemy popływać w kamizelce, może będą lepiej pływały. Tulfi jest bardzo wychudzony. 2 dni temu, nie mam pojęcia co on zjadł, miał jakąś dużą niestrawność, wymiotował, rozwolnienie i wczorajszy dzień cały nie jadł. Martwiliśmy się, że może być naprawdę coś poważnego, a nie wiem jak jest z weterynarzem, czy jest otwarty właśnie w święta. No ale wczoraj tylko pił wodę, dzisiaj rano już dużo lepiej, już wyszedł na dwór, już normalnie spożywa pokarm. No i zaczął szczekać, wczoraj był tak zmęczony, że na nic nie reagował, ani na inne psy, na nic. Idź no do mamy. Idź, zobacz co mama zrobiła Rosie. It's good? It's holding well? Good O. girl. Idź no zobacz. Tulfi, come here. Tulfi. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Rosie nie wygląda na szczególnie zadowoloną w tym momencie, boy. ale zobaczymy jak wejdziemy do wody. Good boy. Good boy, Tulf. Good boy, Tulf. No i jeszcze Ernestin mi kupiła, jako że ja chodzę często w moich koszulkach Bullsów, bo są tutaj najwygodniejsze na Filipinach, szczególnie ta czarna. Wszystko co białe, szybko się brudzi, prać. O. No tak, teraz jak walizki. No to jeszcze kupiła Ernestin psom takie ubranka. Tulfi jest ta sama drużyna co ja, ma Bullsów ubranko, a Rosie Bozy ma ubranko Los Angeles Lakers. What for this little one? No, you don't have any. I don't think that he would like to swim. You will watch. You will be lifeguard. Jedziemy do wody, zobaczymy. Czy im się dzisiaj będzie dłużej podobało, że będą chciały zostać w wodzie. Idziemy się Tulfi trochę osłodzić. What is so funny? Tam popływasz trochę czy nie? Z taką piękną kamizelką, że nie dupi. Morze spokojne. Woda ciepła. Tam zwodujemy. No, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Ładnie, chodź, pójdziemy do dziewczyn. You think we don't know how to float, or it's too big? Big.
wiesz? What about arms? You put it wrong? Or what? Dobrze ci zrobi kąpiel, chodzisz się trochę. Dobra, psiaki przekąpane. Wypuszczone już. O, bawią się teraz na kawałku plaży, kawałek piasku tam jest. Mus tam siedzi i nadzoruje na murze. Ale jest ciepła woda. Ale to jest obecnie pora sucha, najcieplejsza pora na Filipinach. Tutaj na Siquijor. Kwiecień, maj. I szczerze powiedziawszy, nie ma aż takiej tragedii. Myślałem, że może być gorzej. Nigdy nie byłem w tej porze suchej. To, co na pewno rzuca się w oczy, to jak wiecie, u nas na działce przy domu jest dużo machoniu. I machoń strasznie gubi liście. Normalnie jak w jesień. Cała działka jest zasypana liśćmi. Jak wyjdę z wody, to wam pokażę. Trzeba po prostu pograbić i spalić, bo normalnie jak jesień mi się czuło. I'm standing on a stone. Okay. Wow, that was so deep, like 15 meters. I don't know how you can hold breath for 20 minutes like you did. Aha, psiaki siedzą na plaży i czekają na nami. I mus też tam chodzi w tle, widać go. Nie, że wam pokazywałem nowe budki plażowe, które Nancy mi kupiła, zamówiła z Lazady chyba. Tak, też z Lazady. Takie same jak ma Ernestin, tylko że ona ma biała, moje są czarne. I to co jest fajne w nich, to że mają grubą podeszwę. Taki bieżnik niemal jak samochodowy. Nie te co wcześniej mieliśmy z Norwegii, kupione się w norweskim sklepie z takim cienkim bieżnikiem, który szybko się wytarł. Miękka guma.
what? They are just there on the beach. Ale jest cieplutka woda, no. Kurde. A w Norwegii nawet w lato, tak jak w Polsce. Tam gdzieś na fiordach. Czy nawet u Asbjorna w tym jeziorku, które jest nieopodal miejsca, w którym będziemy mieszkali. Zobaczycie niedługo we vlogach. Oprowadzę Was po nowym domu, który będziemy użytkowali. Pokażę Wam pracę. Chociaż zakres pracy u Asbjorna będzie całkowicie inny niż to, co robiłem do tej pory, tak myślę. Bo to w czym się Asbjorn jakby wyspecjalizował, to jest torf, tak. Torf na dachu, trawa na dachu, taka wiecie, jak u nas w górach. No to Asbjorn ma właśnie, po pierwsze, że to jest duża kopalnia, tam ma kawał ziemi, gdzie kruszą skały i czasem kupują to od niego pod drogi. No ale tam też skupuje, nie wiem jak to dokładnie nazwać, takie resztki, jakby kompost. On to odbiera, ma kontrakt po prostu z jakimś tam wysypiskiem, tak jak u nas w Fredrikstad było wysypisko, gdzie ludzie mogli przyjeżdżać, wrzucać z darmo ogrodowe rzeczy i żeby tam nie leżało. No po prostu jak firma ma na to jakiś patent, jakiś pomysł, no to oni płacą za to, żeby to wziąć i Asbjorn to zbiera na takich hałdach, całe te odpady organiczne. Tam jest jakiś system napowietrzania pod spodem, żeby tam jeszcze powietrze od dołu szło przez to wszystko. No i to potem robi za bazę chyba, z tego co zrozumiałem w zeszłym roku. Nie robiłem takiego dachu z Asbjornem. Jak ja mu pomagałem w zeszłym roku, to robiłem typowe prace stolarskie, gdzieś tam u jego dzieciaków. Asbjorn ma kilkoro dzieci. 3 ewentualnie robiłem jakąś tam obróbkę w drewnie na jednym dachu pomagałem, bo nie mogli założyć desek czołowych, winci na dach chłopaki, bo oni nie są stolarzami, co u niego pracowali, i drewniane rynny, tam jeszcze tak pomagałem, ale takiego dachu z trawą nie robiłem, chociaż mniej więcej zasady już wiem, jak ze Asbjornem tam sobie porozmawiałem przy piwie, czy przy kawie, czy przy czymkolwiek, bo Asbjorn będzie mieszkał zaraz obok nas, dom w dom będziemy mieszkali. Także zobaczcie też to całkowicie inne życie niż to, co mamy tutaj teraz. I tak jak w wielu komentarzach pisałem, że tutaj no co, dużo pracy, ale przede wszystkim nie sama praca jest taka męcząca dla głowy, tylko całe to planowanie i myślenie o tym i analizowanie, to jest męczące. A jak pracujesz tak jak u Asbjorna, dajmy na to, gdzieś na kontrakcie, i że tej pracy na te 8 godzin, czy jak tam się przyciągnie nawet na 10, jak coś trzeba zrobić, no to kończysz to i to już nie myślisz o tym za bardzo potem. No chyba, że jeszcze z Asbjornem gdzieś tam porozmawiamy o tym sobie już na miejscu w domu. No ale to i tak nie jest takie 100% na moich barkach jak tutaj. Także wydaje mi się, że w Norwegii będzie więcej czasu na taki odpoczynek mentalny w głowie niż tutaj na Filipinach w tym roku. No ale wiecie, to zawsze powtarzam i sami dobrze o tym wiecie, że czas pokaże, życie zweryfikuje, jak to będzie. Ernestin poszła i zadarkała, bo o, Tulfi is climbing on the palm. A Tulfi się wziął na palmę. O! Ciekawe, czy go na kamerze widzicie. Chyba go widzicie. Look at Tulfi. He's a Baywatch. Jeszcze jesteście w osłonie, także jakość dźwięku jest taka stłumiona. Ale to, na co też warto zwrócić uwagę i na co ja zwracam uwagę, no jesteśmy tutaj od stycznia i tak jak posprzątaliśmy plażę, tak może
nie wyrzuca jakoś specjalnie nagminnie nam śmieci na plażę. Nie było jakiegoś takiego generalnego sprzątania plaży drugi raz. Co owszem, zdarzy się jakiś... No tu coś leży. Tutaj jakiś kawałek plastiku. Tam jakiś czerwony paseczek. No ale obawiałem się, że może być z tym dużo gorzej. Ale to też chyba ma związek z tym, z uwarunkowaniem, gdzie po prostu jesteśmy, z której strony, jak prądy morskie są, fale i tak dalej. No bo jak jechaliśmy do... Kto tu wszedł? Kto tu wszedł? No bo jak jechaliśmy do Ukrainy na urodziny, to przejeżdżając przez Marię, tam jest taki główny bulwar, to tam woda była taka syfiasta, takiej ilości plastiku, że masakra. Akurat były fale. Ernestin jeszcze gdzieś tam pływa dalej. A ja idę obmyć to w soli. I siebie obmyć w soli. Już się ściemnia. Ale to, o czym wam mówiłem. Zobaczcie. Polska złota jesień. Filipińska kwietniowa jesień. Pora sucha. Machoń zrzuca liście. No i jest tego naprawdę sporo. Tutaj przed przerwą chłopaki zatrzymali się na takim etapie, przed przerwą wielkanocną. Widać już, gdzie będzie taras, gdzie będą drzwi wejściowe, toaleta. Tam okno z jednej strony, z tej strony okna nie będzie, będzie przeniesione na tył, żeby nie było okno w okno z tym budynkiem. Także zaczyna tu być coś widać, jak to będzie wszystko mniej więcej wyglądało. Wielkanoc, bo wczoraj było bardzo cicho w okolicy i dziwiłem się, czemu jest tak cicho. No ale to wszystko miało związek z Wielkanocą. Nie śpiewa się karaoke, nie słucha się głośno muzyki. Jest to czas na taką ciszę i zadumę. Na Netflixie pozycją numer 1 na Filipinach wczoraj była Pasja Mela Gibsona. Film Pasja Mela Gibsona. Też oglądaliśmy wczoraj z Ernestin Pasję wieczorem. No i w Norwegii tak nie było, ale tutaj na Filipinach Ernestin tradycyjnie podchodzi dość restrykcyjnie do tego okresu, do postu, do tego, co powinniśmy jeść, czego nie powinniśmy jeść. Także jest taki czas, żeby się na chwilę zatrzymać i pomyśleć nad życiem. I nie tylko, no. Tak jak tradycja nakazuje w kościele bycia chrześcijaninem. No ale to jest głębszy temat, którego nie będę teraz tutaj poruszał. Tam widać, że u sąsiadów też się drugie piętro buduje. Tam widać konstrukcję jakąś. Dzisiaj już nie będzie nic działo, bo no tak jak mówię, taki cichy, spokojny okres. Także dziękuję Wam za oglądanie tego wyjątkowo krótkiego vlogu. Dziękuję Wam za wszystkie lajki, za komentarze, za subskrypcje. Dobrze czasem odpocząć, chociaż i tak jakieś tam drobne rzeczy robię. Pozdrawiam Was serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami. Życie na Filipinach. Na razie. Siedzę sobie na tarasie i słyszę miau, miau, miau. Miau. Wiedziałem, że ten dzień kiedyś przyjdzie. Pora ratować kota. Proszę bardzo, kamera. Światło. Nie takie mocne. Audience, Wielofunkcyjna drabina. they're worried.
The rescue is coming. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. O, Gdzieś tam wlazł. Po co gdzieś tam właził? oj, oj, oj. What happened? No, pierwszy raz kot ściągany z drzewa. Ale to takie ekstra po prostu. Welcoming him back. Siedzę sobie na tarasie, byłem w sypialni, wychodzę i słyszę miau, miau. Sytuacja zażegnana.